Cześć Laguna Fani. Dzisiaj zajmę się płukaniem silnika przy pomocy nafty i oleju napędowego oraz wymiany oleju. Zapewne użytkownicy silników diesla są przyzwyczajeni do takiego widoku podczas sprawdzania stanu oleju. Olej w silniku jest czarny jak smoła. Ja chcę, aby mój olej jak najdłużej utrzymał swój pierwotny kolor, więc muszę wypłukać silnik z jak największej ilości zabrudzeń. Na początek do rozgrzanego silnika doleję pół litra nafty, a silnik uruchomię na 20 minut. Po tym czasie spuszczę olej z całą płukanką. Olej jest rozrzedzony naftą i bardzo rozgrzany, przez co wygląda na bardzo rzadki. Na tym oleju zostało przejechane 11 400 km. Zakręcam z powrotem korek spustu oleju i odkręcam miskę olejową w celu sprawdzenia, czy w misce nie znajduje się opiłki metalu lub inne niepożądane nieczystości. Nie spodziewałem się, że po odkręceniu korka spustowego w misce pozostaje jeszcze tyle oleju. Po odkręceniu samej miski niewiele możemy zobaczyć. Jedyna ruchoma część, jaką możemy sprawdzić, to łańcuch oraz zębatka wałków przeciwwagi. Możemy też zobaczyć, w jakim stanie jest powierzchnia silnika, do której będziemy zalewali nowy olej. Jeżeli mamy już zdjętą miskę, warto jest ją dobrze oczyścić, aby nie puszczać w obieg niepożądanych opiłków metalu lub innych ciężkich brudów, które opadają na dno silnika. Spójrzcie na samą budowę miski olejowej. Korek, który znajduje się około 5 mm od dna miski olejowej, nie pozwala na spuszczenie całego starego oleju, przez co nowy olej staje się natychmiast czarny. W misce olejowej nie znajdziemy również żadnego magnesu, który mógłby wyłapać ewentualne opiłki metalu. Jeżeli chcemy pozbyć się go jak najwięcej, najlepiej jest po spuszczeniu całego oleju podnieść prawą stronę samochodu, a resztkę oleju odessać strzykawką lub odsączyć poprzez wkładanie przez otwór spustowy kawałek szmatki. Ja już przykręciłem miskę olejową i zalewam silnik taką ilością oleju napędowego, jaka powinna być ilość oleju silnikowego. Zakręcam korek w lewo oleju i uruchamiam silnik, tym razem na 2 minuty. W czysty pojemnik spuszczam przed chwilą zalany olej napędowy i jak już widzicie, jest koloru podobnego do tego, co spuściłem poprzednio. Ponownie odkręcam miskę olejową. Spójrzcie, ile oleju pozostało w misce, jeżeli samochód nie został przechylony, a resztki nie zostały odessane. W mojej misce pozostało około 250 ml ropy. Kolejną sprawą jest to, ile brudu zostało po samym spuszczeniu oleju, a który teraz ja wypłukałem ropą. Powierzchnia styku miski z silnikiem została oczyszczona i odtłuszczona w celu zastosowania masy uszczelniającej.
Tak samo przygotowałem miskę olejową pod aplikację masy. W silniku 2.0 DCi nie jest stosowana żadna uszczelka miski olejowej. Uszczelką jest jedynie masa uszczelniająca. Przykręcam miskę olejową i odczekuję do zastygnięcia masy zgodnie z instrukcją producenta masy uszczelniającej. Teraz wymieniam filtr oleju i uszczelkę pokrywy filtra oleju, na którą został naniesiony świeży olej. Silnik posiada filtr DPF, więc użyłem do niego oleju ELF Evolution Fulltech FE5W30. Na początek zalewam silnik do minimum i rozgrzewam olej przez uruchomienie silnika, następnie dodaję ceramizer oraz uzupełniam olej do stanu maksymalnego. Uruchamiam silnik na 15 minut na wolnych obrotach zgodnie z instrukcją producenta ceramizera. Teraz kolejne 200 km będę jeździł spokojnie, nie przekraczając obrotów silnika wynikających z instrukcji producenta ceramizera. Po więcej wiedzy i ciekawostek zapraszam do naszej grupy na Facebooku Laguna Fan Zorax. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Pozdrawiam, cześć!